14 listopada start Wszechświata Zenkai, czyli nowego serwera w Return of the Saints, darmowej grze MMORPG osadzonej w świecie inspirowanym anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link w opisie mojego filmu zapewni Wam darmowe 3 dni premium. Siemka, ja jestem Adacho i dosyć tych żartów. Już wystarczy. Wczoraj wrzucałem wam film, w którym razem z Marcią jedliśmy chipsy o smaku kutasa. Mam jeszcze zamiar nagrać film o zwycięstwach Jamszy. Ranking, rzecz jasna, nawiązanie do rankingu porażek Jamszy. Ale dzisiaj zajmujemy się rzeczami bardzo poważnymi. Mianowicie newsy ze świata smoczej piłki. Ja wiem, że to jest tylko chińska bajka. Nie wiem, to jest tak stary żart jak większość kawałów o Jasiu, że na anime mówi się chińskie bajki, a i tak znalazły się osoby, które do tej pory żyły pod kamieniem i mi mówiły: ale ty wiesz, że Dragon Ball jest japoński, a nie chiński? Tak? To dlaczego na fanowskiej Wikipedii Ten Shin-han nazywa się Tianjin Fan Szachmat? No ale okej, jak już uciszyłem hejterów, to mogę przejść do mięsa dzisiejszego filmu. Tak się składa, że w listopadzie i też w ostatnich ogólnie tygodniach, być może jeszcze zahaczało to o październik, pojawiło się kilka informacji, które pojedynczo powiedzmy nie byłyby aż tak istotne, ale ze względu na to, że taka duża rzecz, powiedzmy, że została ogłoszona dla mnie wczoraj i dzisiaj została ona kontynuowana, zaraz do tego przejdę, bo od tego chciałbym zacząć, stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie wrzucenie wam kolejnego materiału z podsumowaniem tego, co się ostatnio w świecie Dragon Balla działo. Ostatnio taki film wrzucałem wam we wrześniu, tam były to dosyć małe newsy, natomiast troszeczkę nawiązujące do tego, co działo się przez ostatnie tygodnie i miesiące. Dzisiaj mam podobną sytuację, będziemy sobie troszeczkę dywagować, ale mało na temat tego, co będzie być może w styczniu ogłoszone, bo na ten temat rozmawialiśmy sobie obszerniej ostatnio. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym, żeby wam powiedzieć, co ostatnio w świecie Dragon Balla piszczy. Ja oczywiście te informacje dla was tylko i wyłącznie zebrałem, nie mam żadnych źródeł, nie mam żadnego dziadka w Toei, który mi mówi na ucho po japońsku, co tak naprawdę w styczniu będzie ogłoszone. Jeśli wierzyć ludziom w internecie, a z tym bym uważał, to są osoby, które mają jakieś wtyki w Toei albo w innych miejscach, albo po prostu w ogóle w Japonii mają dostęp do informacji na temat tego, co będzie w styczniu ogłoszone. Dlaczego w styczniu? Oczywiście o wydarzeniu Genki Damatsuri 25 stycznia wiecie. Jeśli nie wiecie, to już wiecie, o nim dzisiaj też będziemy mówić, ale zaczynamy od projektu, który obudził uśmiech na mojej twarzy. Jakiś czas temu zostało zapowiedziane, że 20 listopada, czyli dla was kilka dni temu, zostanie ogłoszony jeden z wielu projektów świętujących 40-lecie Dragon Balla. I oficjalna strona Dragon Balla ten projekt ogłosiła. Pomijam fakt, że ostatnio mieliśmy dosłownie 41. rocznicę wydania pierwszego rozdziału mangi Dragon Ball, ale okej, świętujemy 40-lecie. Przypominam, że oni zaplanowali to w taki sposób, mówili o tym, że ta celebracja z okazji 40-lecia będzie trwała cały rok. Ostatnio w Legends, w Dokanie pojawiły się rzeczy świętujące 40-lecie Dragon Balla, mimo tego, że tak naprawdę ta rocznica była rok temu. I okej, dostaliśmy Dragon Ball Daima, ale Akio Ioku wprost powiedział, że premiera Dragon Ball Daima i 40-lecie Dragon Balla, to, że to ze sobą się skolidowało, to jest trochę przypadek, bo Dragon Ball Daima nie było projektem rocznicowym. Okej, lepiej późno niż wcale, ale do brzegu. Dragon Ball The One, czyli ogólnoświatowe zawody popularności Dragon Ballowych postaci, w których bierze udział 212 postaci z całej mangi Dragon Ball, nie Dragon Ball Super. Głosować może każdy i może to robić każdego dnia. Limit to 1 głos dziennie. Aż sprawdzę sobie jedną rzecz, bo nagrywam to dosłownie kilka minut po 15, a wiem, że północ wedle czasu japońskiego wypada właśnie około godziny 15, być może nawet 15. A nie, o 16, dobra. Czyli mój drugi głos będę mógł oddać dopiero za godzinę. Limit to 1 głos dziennie, reset z tego co domyślam się, no jeśli mamy teraz o 15 u nas w Polsce, w Japonii 23, a reset jest o północy w Japonii każdego dnia, to oznacza, że na czas Polski o 16 każdego dnia następuje reset i będzie można oddać kolejny głos. Ja już 1 głos oddałem, mam dzisiaj zamiar oddać głos na inną postać. Możecie zgadywać w komentarzach, na jakie postacie zagłosowałem i mam zamiar zagłosować. No powiedzmy, że widzicie to w momencie, w którym już zagłosowałem, więc mogę wam powiedzieć, zgadujcie, na jakie postacie zagłosowałem. Są to 2 postacie. Nie są to postacie, które są na pierwszym i drugim miejscu
moich ulubionych postaci, ale nie będę wam więcej podpowiadał. Tak się składa, że kilka godzin przed nagrywaniem tego filmu pojawiły się pierwsze wyniki. Zresztą zgodnie z zapowiedzią, bo cały terminarz prezentuje się następująco. Są 4 rundy, w zasadzie pierwsza dalej trwa. Coraz mniejsza ilość postaci będzie przechodzić do kolejnej rundy, a na końcu finał odbędzie się z 20 postaciami z najwyższych miejsc, plus jedną wskrzeszoną tak zwaną. Podejrzewam, że to będzie jakaś postać, która odpadła, ale dostanie drugą szansę. Wrzucę wam link w opisie, więc jeśli będziecie chcieli zagłosować samemu albo sprawdzić po prostu stronkę na własną rękę, to macie ku temu okazję, ale przechodząc do tych wstępnych wyników, które chciałbym troszeczkę przeanalizować. Jeśli jebaliście mnie za moje top 70 postaci, które jakiś czas temu wrzuciłem, ulubionych postaci, to po zobaczeniu tej topki przyjdziecie do mnie z przeprosinami, z kwiatami w zębach i jeszcze z otwartym szampanem, jak Dariusz z Trudnych Spraw. Pierwsza 20 wydaje się całkiem spoko. Okej, nie pokrywa się z moimi wyborami, bo na pewno nie widziałbym tam Herkulesa, a Farmer z shotgunem jest tam typowo ze względu na to, że jest memem, ale okej, niech będzie, idziemy dalej. Miejsca 21-40. Sporo znanych postaci, ale przepraszam bardzo, co na miejscu 35 robi Delfin? Domyślam się, że niektórzy z was się tak czuli, jak oglądali mój ranking. Jak na przykład widzieli Katopesle czy Chaozu, ale to są postacie Katopesla, Chaozu, Octopapa, Gołasu. To są postacie, które są, powiedzmy, że nie tylko u mnie na kanale jakimś memem, ale są jakoś ważne dla mojej społeczności, dla mojego serca. To nie było tak, że wziąłem losową postać i umieściłem ją w rankingu tylko po to, żebyście się denerwowali. Każda postać miała tam jakiś swój powód, a zwłaszcza te, które były w górnej połowie mojego rankingu. Ale kurwa, delfin? Jaka historia kryje się za delfinem? Ja nawet nie wiem, w jakim rozdziale tej mangi był delfin. Okej, mógłbym też wspomnieć o Tamie, kotku rodziny Bulmy, ale na tym kanale nie ma miejsca na hejt wobec kotów, także nawet narysowanych. Za to Syrena na 24 miejscu, no to już i tak jest lekka przesada. Kolejna 20 przynajmniej obfituje w postacie, które znam, chociaż 55 miejsce Piccolo Daimao za takimi potęgami jak ślepy chłopiec uzdrowiony przez Bu. Tak, to jest jego oficjalna nazwa. Suno czy Król Chappa. Trochę słaby dzień dla moich nameczańskich przyjaciół, ale przynajmniej jest też Nail. Na zaszczytnym miejscu 57 postać znana. Aktor małych ról. Król Kajo, zaledwie jedno oczko przed B. Ja się nie dziwię, że Króla Kajo nadal nie wskrzesili, skoro dosłownie nawet czytelnicy mangi Dragon Ball traktują Króla Kajo jak mokrą ścierę. Ostatnia 20 to już dosłownie Pokemony, ale mamy tematyczną układankę w klimacie sagi Namek. Patrzcie, kolejno Barter, Zarbon, Rikum i Żołnierz Szkielet. Co, nie pamiętacie Żołnierza Szkieleta? Słabo czytaliście mangę, musicie nadrobić. Od Umigame lepszy jest Dandy, od Dandiego lepszy jest Upa, no ale od nich wszystkich lepszy jest Robot Pirat. I tak się powoli żyje na tej wsi. Nie wiem, czy to przypadek, że na miejscu 69 jest instruktorka aerobiku, do której ślinił się Roshi, ale przynajmniej Roshiego nie wyprzedziła w tym rankingu. Chociaż do jego alterego miała blisko. No a Teresa miała jeszcze bliżej. W ogóle Jackie w swoim szeregu ma niczego sobie towarzystwo, nie? A nie, czekaj, to Jace. Całość podsumowania mógłbym zakończyć bardzo niesmacznym żartem, który od razu takiemu degeneratowi jak mi nasuwa się na język, ale nie będę tego robił. Nie będę świnią. Wystarczy, że obok jest już jedna. A może nawet dwie, biorąc pod uwagę sprośne zapędy dziadka Gohana. By the way, gdybym za każdego homogenizowanego w tym szeregu dostał złotówkę, to miałbym 2 albo 3 złote. Nie wiem, jakiej orientacji jest szkielet żołnierz. Przechodzimy dalej. W Tokio został otwarty Dragon Ballowy sklep pełen produktów, motywów i dekoracji ze świata Dragon Balla. Można tam nawet zobaczyć animowane sceny ze świata Dragon Balla i co ciekawe, są one utworzone w stylu superhero. Mamy scenkę Gohana z Pan, mamy transformującego się Goku i nawet konfrontację Goku i Freezy na Namek. Jest to ciekawe zobaczyć w nowym stylu i pytanie, czy to oznacza, że ten styl wraca do łask, że być może zobaczymy film kinowy, który znowu będzie w takim stylu 3D. Wiecie co? W momencie, w którym Superhero wychodziło, byłem trochę sceptycznie, jakby inaczej, kiedy trailer się pojawił, byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego, że nie chciałbym, żeby CGI zastępowało tradycyjnie rysowaną animację, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak świetnie momentami wyglądało Dragon Ball Daima, albo chociażby te wstawki na początku Dragon Ball Daima, kiedy widzieliśmy Dragon Balla Z w stylu, powiedzmy, odświeżonym. No,
mimo wszystko CGI, komputerowo wygenerowany obraz tego nie zastąpi, nawet jeśli modele postaci jest łatwiej utrzymać, powiedzmy w ryzach, nie ma tam jakichś bubli ze względu na to, że to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, komputerowo wygenerowany obraz, więc komputer zawsze bazuje na określonym modelu i nie ma tam jakiegoś, powiedzmy, jakiejś jednej klatki, w której model by wyglądał źle, no bo zawsze wygląda on tak samo. No ale wracając do tego, czy ten styl animacji mógłby powrócić, tego nie wiem. Być może jest to kwestia tego, że jest to łatwiejsze do zanimowania. Więc tak jak na początku prawdopodobnie dużo czasu schodziło na stworzenie tych modeli, albo może nie dużo, nie wiem, nie pracowałem przy tym filmie, ale na pewno tworzenie filmu od zera było bardziej czasochłonne niż stworzenie animacji takiej, jaką tutaj widzimy, a w zasadzie te screeny wam pokazuję, na bazie już istniejących modeli. Więc może to była kwestia tego, że chcieli w tym sklepie zrobić taki ekran z różnymi scenkami, ale animowanie ich w tradycyjnym stylu byłoby zbyt czasochłonne i nie chciało się nikomu tego robić, więc stwierdzili, że użyją modeli już istniejących z filmu Superhero. Ale wracając do tej mojej myśli, że w momencie, w którym ten trailer się pokazał, tam w 2020 roku czy 2021, już nie pamiętam kiedy widzieliśmy pierwsze zapowiedzi Superhero, bałem się trochę tego, ale kiedy ten film wyszedł, stwierdziłem, że wygląda to naprawdę dobrze. I mimo tego, że nie chciałbym, żeby Dragon Ball w 100% tak wyglądał, gdybyśmy mieli dostać fajnej jakości film, z dobrą fabułą, który byłby znowu zrealizowany w takim stylu, przyjąłbym to chyba. Przypominam sobie chociażby scenę, w której 18 trzymała w ręce Kiblasta i próbowała wycelować w Cella Maxa i ten światłocień był zanimowany tak genialnie, że wyglądało to dosłownie jak scena z realnego życia. I myślę sobie o tych scenach po prostu ciepło. Pod względem wizualnym Superhero naprawdę mi się podobało, mimo tego, że tak, był to generowany komputerowo obraz, ale był on z elementami 2D. Powiedzmy, że na te 3D modele były nałożone elementy 2D, powiedzmy te kreski zwykłe, które imitowały trochę tradycyjny rysunek. Mimo wszystko raczej chodzi tutaj o wygodę, tak bym stawiał. Jest jeszcze kwestia przecieków, no bo wspomniałem tutaj o filmie, tak jakby to miało już, jakby to zostało zapowiedziane, że film będzie. Nie wiadomo tego, natomiast są osoby w internecie, takie jak na przykład Geekdom, które bardzo otwarcie mówią o tym, że mają jakieś informacje i się zastanawiają, czy je powiedzieć, i inni leakerzy mówią, nie mów, nie psujcie zabawy, poczekajcie do stycznia. Jakby nie rozumiem, po co w taki sposób się zachowywać, mówić, że ja mam informacje, czy mam powiedzieć, czy mam nie powiedzieć. W moim odczuciu jest to trochę dziecinne, takie targanie za nos fanów Dragon Balla, jakby grożenie, może nie grożenie, to jest za mocne słowo, ale sugerowanie, że się coś wie, podczas kiedy inni nie wiedzą, i potem pretensje wobec tego, że ktoś może mieć jakieś negatywne zdanie na temat tego, że się wodzi za nos po prostu cały fandom, nie? Mówiąc, że albo to zlikuje, albo nie zlikuje. Nie zlikuje, ale mimo wszystko pisze tweety o tym, że może bym zlikował. Nie wiem, szukanie jakiejś atencji, uwagi, dowartościowywanie swojego ego ze względu na to, że on wie, a inni nie wiedzą. Jeśli wierzyć oczywiście, że wie. Podejrzewam, że wie, no bo tutaj moglibyśmy spojrzeć na przykład jakichś tam przecieków z Dragon Ball Daima, więc myślę, że może wiedzieć, ale najpopularniejsze opinie są takie, że to będzie albo seria anime, albo film, albo jakiś remake. Nie sądzę, żeby żaden z tych dwóch nowych projektów na Genki Damatsuri, o którym zaraz sobie wspomnimy, to nie była żadna z tych trzech rzeczy, no nie? Tak jak powiedziałem, zaraz do Genki Damatsuri przejdziemy, ale jest jeszcze jedna zabawna rzecz tycząca się tego sklepu Dragon Ballowego. W sklepie są też wielkie statuły Goku w różnych formach, nawiązujące do ilustracji promocyjnych, które zostały narysowane przez nieznanego artystę. No, on został skrytykowany za, co tu dużo mówić, słabo wykonaną robotę. No, niektórym się te ilustracje podobają, mi osobiście się nie podobają. I pytanie, dlaczego na tak dużą inicjatywę, do tak dużej inicjatywy jak otwarcie stricte Dragon Ballowego sklepu w centrum Tokio nie zaprzęgnięto do tego jakiegoś lepszego artysty? Zwłaszcza, że tam są 4 dosłownie rysunki. Goku w 4 formach i mamy gościa, który rysuje to dość krzywo. Powiedziałbym nawet, że jak Yamamuro z najgorszych lat. I nie wiem, czy to prawda, być może teraz powtarzam głupotę, ale spotkałem się z takim zdaniem, że oficjalne źródła, czy to Bandai, czy Toei, czy Shueisha, czy ktokolwiek, powiedzmy, kto licencjonował te obrazki, nie pozwala twórcom, powiedzmy rysownikom, podpisywać się pod tym własnym imieniem. Zawsze pod tym narysowanym Goku jako grafiką promocyjną mamy napisane Shueisha, Toei, bla bla bla, Bird Studio.
i nie ma tam informacji, kto narysował to, więc my nie wiemy, kto narysował te grafiki i może właśnie to jest kwestia tego, że dobrzy rysownicy nie chcą pracować jako ghostwriterzy, a w zasadzie ghost drawerzy. Ghost artyści. Jak ktoś jest szanującym się artystą, który byłby w stanie wykonać te grafiki naprawdę dobrze, to nie chciałby, żeby potem one nie były podpisane jego imieniem, bo jest to jakby blokowanie promowania tego artysty. I myślę, że powinno być tak, żebyśmy my wiedzieli, kto narysował to, bo moglibyśmy go ocenić, moglibyśmy dowiedzieć się trochę więcej na temat tego artysty. Oczywiście są takie osoby jak Fenio, które rysują oficjalne Dragon Ballowe arty, o Fenio też będziemy dzisiaj mówić, ale w kontekście chociażby tych promocyjnych artów nie wiemy, kto narysował tego Goku i myślę, że gdyby komuś dobrze zapłacić i potem pozwolić mu się podpisać pod tymi grafikami, to byłaby praktycznie darmowa reklama dla niego. No i myślę, że tacy utalentowani rysownicy może po prostu nie chcieli robić jakby tego, może nie za darmo, pewnie dostał za to hajs, na pewno dostał za to hajs, ale chodzi o to, że nie można potem tego podpisać i jest powiedzmy takim no-name'em nadal. Ale okej, to tylko domniemania. Mimo wszystko, żeby poprawić wam humor, zwróćcie uwagę na zdjęcia promujące te statuły. Goku w Ultra Instynkcie promowało zdjęcie fragmentu jego włosów, a Goku z Dragon Ball Daima w SSJ4 promowało zdjęcie Kabanosa. Kilka słów o tym, co myślę, że powinno nas obchodzić najbardziej. Powinno, bo nie wiem, czy was obchodzi najbardziej. Jeśli słyszeliście o tym evencie i wasze serce jest po Dragon Ballowej stronie, to myślę, że was to obchodzi najbardziej. Ale część z was pewnie jeszcze nie słyszała. YouTube tnie zasięgi, więc nie wszyscy na pewno słyszeli o wydarzeniu Genki Damatsuri. Wydarzeniu stricte Dragon Ballowym zaplanowanym na 25 stycznia 2026. Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzach, o ile jeszcze tego nie zrobiliście, bo na ten dzień zostały zapowiedziane potężne ogłoszenia dwóch dużych projektów plus dużej gry. Tak jak wspomniałem, niektórzy myślą, że może będzie to seria anime. Niektórzy nawet myślą, że to mógłby być Dragon Ball Super. Powrót oczywiście. To już byłby bardzo, bardzo pozytywny scenariusz. Jestem dobrej myśli, ale chyba nie aż tak. Niektórzy myślą, że to film, niektórzy myślą, że to remake starej serii, na przykład Dragon Ball animowany od nowa, bez filerów, bla bla bla. Zobaczymy. Mimo wszystko Venixes opublikował tweet, w którym wspomniał o regulaminie wydarzenia, zakazującym streamowania i publikowania materiałów na żywo bezpośrednio z konwentu. Z jednej strony jest to naturalne, ale z drugiej strony być może jest to swego rodzaju sugestia, że wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez oficjalne źródła, tak jak mieliśmy to na przykład na Comic-Conie. Mimo wszystko Venixes tutaj sugeruje, no bo ogólnie zdania są podzielone, że raczej jest to sugestia, że wydarzenie nie będzie w ogóle transmitowane, że będzie ono zamknięte i wszystkie ogłoszenia zostaną potem oficjalnie ogłoszone przez oficjalne kanały. Proszę do mnie nie dzwonić, jakiś tu spam do mnie dzwoni. To mój wujek z Toei Animation do mnie dzwonił, powiedzieć mi, co właśnie będzie ogłoszone w styczniu, ale ja mówię, nie, ja nie chcę widzieć, ja chcę mieć niespodziankę. Wujek, poza tym uspokój się, ja nie rozumiem po japońsku. Na Comic-Conie w San Diego albo w ogóle w Nowym Jorku, tam gdzie byliśmy, tam gdzie mieliśmy tę zapowiedź, co tam było zapowiedziane? Dragon Ball Daima tam było zapowiedziane, tak, Dragon Ball Daima. Tam mieliśmy transmisję na żywo, tylko że ona była wyłączana w momentach, kiedy były ważne rzeczy, trzeba było się przełączać na nieoficjalnego streama z tym gościem, który nagrywał to kamerką i potem włączał swoją twarz. Przez pewien czas to była najbardziej hejtowana osoba w całej społeczności Dragon Balla, no ale Comic-Con to trochę co innego. Zagraniczny konwent organizowany w Stanach Zjednoczonych i myślę, że faktycznie może być tak, że transmisji na żywo nie będzie. Oficjalnej może będzie ktoś, kto będzie to streamował nieoficjalnie. Jeśli tak będzie, nie wiem, czy chciałbym ryzykować na YouTubie, robiąc retransmisję tego i oglądać to na żywo, ale może jakoś to zrobimy. Tak czy siak, chciałbym, żebyście śledzili kanał, na pewno 25 stycznia to będzie ważny dzień, jeśli nie na żywo, to później po kilku godzinach te informacje wypłyną, więc będziemy wiedzieć, co tam się wydarzyło, nic nie umknie naszej uwadze. Na Genki Damatsuri będzie też można wygrać oficjalne figurki i wiem, kurwa, kogo to obchodzi. Nikogo z nas tam nie będzie, nikt z nas tych figurek nie wygra, nie będzie miał nawet szansy, ale chciałem wam pokazać te figurki, bo jedna z nich jest naprawdę zajebista. No, patrzcie, mamy takiego Goku, mamy takiego Vegetę, obaj są w Super Saiyanach, mamy takiego Goku w Ultra Instynkcie, też ładny, ale ta figurka to jest absolutny kosmos. Jeśli się zastanawiacie, co to jest, czy to jest Goku Beast? Nie, absolutnie nie. Jeśli jesteście na moim kanale dłużej, to wiecie, że już nieraz wspominałem o tej wersji Goku, która jest wersją
mangową, natomiast wersją z ograniczoną paletą kolorów. Tak, w jednej wersji mangi Dragon Ball Goku ma białe włosy jako Super Saiyanin i mało tego ma czerwone oczy i nawet myślę sobie o tym, to jest być może takie już dopowiadanie, o tym też już wspominałem lata temu, no przynajmniej tam z 3 lata temu, jak Bestia wyszła, że być może Gohan Beast jest kolorystycznie pewnego rodzaju nawiązaniem do tego Goku z ograniczonej palety kolorów, ale nigdy nie sądziłem, że zobaczymy tę wersję w formie figurki. Jest ona rewelacyjna. Jest ona po prostu przepiękna. No ale okej, jest jeszcze jedna smutna informacja, o której być może powinienem był powiedzieć na początku, no bo jest to informacja mimo wszystko, myślę, że najważniejsza, bo tyczy się ludzkiego życia. To wydarzenie, smutne wydarzenie miało miejsce na lato tego roku, ale dowiedzieliśmy się o nim ostatnio, mianowicie zmarł Tatsuya Nagamine. Reżyser m.in. filmu Dragon Ball Super Broly. Do niedawna pracował on również przy One Piece. Miał swój wkład też w starszych produkcjach Dragon Ballowych, m.in. podczas turnieju mocy w anime Dragon Ball Super. Miał 53 lata. Bardzo przykra sprawa, to duża strata dla świata anime i w ogóle przede wszystkim szkoda człowieka, zwłaszcza tak młodego, ale jeśli chodzi o kunszt pracy pana Nagamine, no to była osoba, którą myślę, że fani zarówno Dragon Balla, jak i One Piece kojarzyli bardzo dobrze i ja jako fan Dragon Balla, też zresztą fan One Piece, chciałem oglądać jego pracę w przyszłości, niestety nie będzie nam to dane, także niech mu ziemia lekką będzie. I być może niefortunnie, ale tak wyszło, że przechodzimy do tematów finansowych, do tematów powiedzmy znacznie mniej ważnych niż ludzkie życie, ale został opublikowany raport finansowy Bandai Namco z pierwszej połowy roku fiskalnego. Dragon Ball zajął 3. miejsce tuż za One Piece, chociaż dla mnie największym zdumieniem jest to, że tak olbrzymie zyski, praktycznie jeśli połączyć Dragon Balla i One Piece, to marka na pierwszym miejscu ma ich połączony wynik Mobile Suit Gundam. Wybaczcie ignorancję, ten tytuł obił mi się o uszy, ale nie jestem z nim aż tak dobrze zaznajomiony, więc jestem w lekkim szoku, że takie wielkie behemoty jak One Piece i Dragon Ball praktycznie połączone nie przynoszą takich, no okej, może połączone przynoszą większe zyski, ale liczby mówią same za siebie. Mobile Suit Gundam to jest dosłownie klasa sama w sobie, także jeśli są tutaj jacyś fani tej serii, no z tego co kojarzę ma ona nową serię anime, jest pełno gadżetów, w Japonii jest bardzo popularna, więc myślę, że tutaj jeśli byłbym urodzony po drugiej stronie globu, to nie robiłoby to na mnie żadnego wrażenia, ale dla mnie, jako dla Polaka, widzieć taką nazwę kilometry przed One Piece'em i Dragon Ballem, no ciekawostka. W temacie biznesów. Toei ogłosiło 10-letni plan rozszerzania swojej działalności na całym świecie. Otwieranie nowych studiów animacji, tworzenie nowych serii, korzystanie z najnowszych technologii takich jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja. Czy będzie to miało pozytywny wpływ na Dragon Balla? Być może się zastanawiacie, no bo okej, Toei sobie może tam robić, każdy robi jakiś biznes, ale czy to będzie miało wpływ na nasze życie jako na fanów Dragon Balla? Myślę, że może mieć. Większa ilość studiów animacji oznacza, podejrzewam też, że większą ilość pracowników. Nie sądzę, żeby było tak, że Toei będzie się wysługiwać tylko sztuczną inteligencją. No sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem, które i tak trzeba kontrolować, więc na pewno to się będzie wiązało ze znacznie większą liczbą pracowników, a to oznacza, że istnieje szansa na to, że jakość animacji po prostu będzie większa, że takich bubli jak 5. odcinek Dragon Ball Super nie będzie, bo większa ilość osób będzie pracować nad animacją i te studia być może będą mogły się nawzajem odciążać. Cóż, biorąc pod uwagę, że mowa tam o 25 nowych seriach, w zasadzie IP, własnościach intelektualnych, o nowych powiedzmy markach, za które Toei ma zamiar się zabrać, to myślę, że Dragon Ball, nawet jako jedna z tych największych, albo może nawet największa marka, nie będzie jedyną, którą Toei się będzie zajmować, więc nie chcę tutaj mówić, że jest już praktycznie wykluczone, że nigdy nie zobaczymy żadnych bubli, natomiast myślę, że te ambitne plany mogą skutkować tym, że jakość animacji w przyszłych latach po prostu pójdzie do góry, nie tylko w Dragon Ballu, w ogóle we wszystkich projektach realizowanych przez Toei. Przechodzimy do świata gier. Dragon Ballowe DLC do Minecrafta jest już dostępne, rzecz jasna mowa tutaj o wersji Minecrafta Bedrock. Gameplay już lata po YouTubie, więc jeśli chcecie sobie zobaczyć jak to wygląda, to zobaczcie. Planowałem na początku zagrać w to DLC, ale jak zobaczyłem jak to wygląda, no i 4 dychy piechotą nie chodzi. Chyba... Nie powiem, że jestem na to za stary, absolutnie nie usłyszycie tego z moich ust. Na Minecrafta nie jest się nigdy za starym, zwłaszcza jak się gra w tę grę od 2010 roku, jak to jest w moim przypadku. Ja Minecrafta kocham, ale gram w Javę, zazwyczaj w
klasycznego Minecrafta, a nie w Bedrocka, zwłaszcza nie takiego zmodyfikowanego w taki sposób, więc chyba mnie to nie jara. Ten gameplay wydaje się dość ubogi, więc myślę, że wolałbym chyba po prostu pograć sobie w Mega Bong niż wydawać 4 dychy na DLC do Minecrafta. Natomiast jeśli miałbym to zrobić, to jest jeden powód, dla którego mógłbym to zrobić. Wy. Żeby nagrać dla was wideo, żebyście mieli troszeczkę z tego rozrywki. Ale nie oczekujcie tego ode mnie, okej? Raczej nie. Idziemy dalej. Gekishin Squadra wygrało nagrodę dla najlepszej gry roku multiplayer w Japonii w sklepie Google. To jest dość spore wyróżnienie, zwłaszcza, że gra ma dosłownie 2 miesiące, ale prężnie się rozwija i coś o tym wiem, bo dalej sobie staram się raz na jakiś czas zagrać. Tak się składa, że niedawno rozpoczął się drugi sezon. W grze pojawiło się kilka zmian, kilka nowych postaci, m.in. SSJ4 Vegeta, Ultimate Gohan. Ja z tydzień czy 2 tygodnie temu wrzuciłem wam film tyczący się Gekishin Squadra. Mam raz na jakiś czas zamiar zagrać w tę grę, więc myślę, że możecie się spodziewać materiałów z tej gry u mnie na kanale. Trochę miałem ból dupy, jak zobaczyłem, że moja ranga A na koniec sezonu między pierwszym a drugim została opuszczona do rangi D. Trochę straciłem motywację do tego, żeby grać, bo myślałem, że rangi chociaż zostaną, ale niech będzie. Straciłem też dodatkowo motywację trochę, jak okazało się, że mam już tam poziom konta wbity 57 czy 8, ta ilość gwiazdek, którą się ma. No nie, za każdą gwiazdkę się dostaje, powiedzmy, w takiej przepustce, w takiej liście nagród, dostaje się kolejną nagrodę. Tylko że oni zmienili nagrody, które są wcześniej, które ja już kiedyś zdobyłem, ale one wyglądały inaczej. Na poziomie 30 chyba 5 można odblokować jedną z 3 nowych postaci, SSJ3 Goku, Gotenks i chyba Toppo, ale w momencie, w którym ja odblokowywałem tę nagrodę, to tam nie było tych postaci, bo jeszcze one nie istniały. Moim zdaniem jest to trochę głupie, bo teraz nie mam możliwości odblokowania tych postaci za darmo, tak jak mają to nowi gracze, no ale okej, no. Jestem jebany w dupę jako fan Dragon Balla i akurat to nie jest dla mnie żadne zaskoczenie. Ani żadna nowość. Z mniej istotnych informacji, raczej w ramach pewnego sprostowania, żeby nikt tam nie snuł domysłów, bo czasem jest tak, że coś się pojawi w internecie i puści się jakąś plotkę, a ja wtedy muszę nagrywać film i mówić nie jest tak! To dzisiaj też tak powiem. Oficjalny Twitter Dragon Balla wrzucił ilustrację autorstwa Toyotaro, na której widzimy Piccolo, Gohana Beasta i generalnie scenkę z filmu Super Hero. I wobec tej ilustracji część internautów wystosowała zarzut, że Toyotaro zżyna sam z siebie, a konkretnie ze starej ilustracji z Coolerem. To nie jest nowa ilustracja. Mówię o tej Super Hero. To jest alternatywna okładka jednego z tomów mangi Dragon Ball Super, na której mieliśmy Cella Maxa w tej pozycji i Cell Max trochę był zżynką z Coolera, więc Toyotaro faktycznie zerżnął z samego siebie, ale już wiele miesięcy temu rysując Cella Maxa, a wiemy, że te okładki mangi Dragon Ball Super są praktycznie tą samą okładką, tylko że z innymi postaciami, z innymi motywami, ale ułożenia postaci zazwyczaj są takie same, więc rzecz jasna Piccolo też został narysowany w takiej pozycji i jest to ilustracja, która ma już miesiące, tyle że do tej pory widzieliśmy ją z takim filtrem niebieskawym, jak to są zazwyczaj te alternatywne okładki rysowane, no a tutaj dostaliśmy ją w oficjalnym kolorze, więc jeśli chcecie sobie ją pobrać i ustawić na telefon, na tapetę, to zróbcie. Tylko żeby potem was, wiecie, Akio Ioku nie przyszedł do was i was nie zamknął do więzienia za to, że kradniecie obrazki z internetu. A propos obrazków, najnowsze wydanie magazynu V-Jump, nazywane wydaniem styczniowym, no wiecie, nazewnictwo V-Jumpu wygląda tak, że teraz w listopadzie dostajemy wydanie styczniowe, w grudniu dostaniemy wydanie, które będzie się nazywało wydaniem lutowym. Tak czy siak, wydanie styczniowe świętuje swoją okładką rok gry Dragon Ball Super Divers, a ilustrację wykonał wspomniany przeze mnie wcześniej genialny Fenio. Mało tego, jak donosi Wenixys, wydanie lutowe również będzie miało na okładce motyw Dragon Ballowy, a mianowicie Ultra Instinct Goku i Gohana Bestie, którego być może kojarzycie, bo o nich mówiliśmy. Ilustracja Toyotaro, która zostanie przekształcona w fizyczną figurkę. Chociaż wiecie, co jeszcze zostanie przekształcone? Ręka Goku, bo oryginalnie wyglądała ona tak, ale chyba ktoś tam na górze wysoko postawiony stwierdził, że Goku nie umie robić tego Kamehameha, ma to zrobić porządnie i zmienili mu ułożenie rąk, także. W Dragon Ball Legends zaczął się coroczny festiwal, jeśli chcecie, żebym na chwilę wrócił do Legends zrobić tylko samony, możecie zostawić lajka pod tym filmem, wyszedł Gogeta, którego mam trochę w nosie, wyszedł Janemba, którego mam bardzo w nosie i wyszedł Gotenks, którego nie powiem gdzie mam, bo ten film zostałby zdemonetyzowany, ale okej. Dziękuję wam za uwagę, jeśli wam się podobało i chcielibyście raz na jakiś czas, jeśli faktycznie będzie się coś działo w świecie Dragon Balla, widzieć takie filmy,
to możecie zostawić lajka. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, a przede wszystkim nie przegapić ogłoszeń w styczniu. Ale proszę, nie opuszczajcie mnie do stycznia. Ja wrzucam filmy codziennie. Nie wszystkie się muszą wam podobać, ale kurwa, nie opuszczajcie mnie, okej? Nie opuszczajcie mnie, proszę. Dziękuję. Miłego dnia wam życzę. Dajcie znać, co sądzicie i jak myślicie, na kogo zagłosowałem w głosowaniu? Odpowiedzi mogą was zaszokować. Diana!